Znajdujemy się w meczecie przy ulicy Groszkowej 3A i mamy kolejne spotkanie z cyklu Fantastic Foreigners prowadzone przez Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Dzisiaj porozmawiamy z przedstawicielami społeczności muzułmańskiej i zapraszam do poznania moich gości. Ja nazywam się Adam Abdel Fattah, jestem imamem Centrum Kultury Islamu i tego meczetu przy ulicy Groszkowej w Krakowie. Reprezentuję również Ligę Muzułmańską w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również jestem nauczycielem religii islamu dla dzieci. Bardzo mi miło. Mam na imię Nur i jestem muzułmanką od 2 lat. Mam na imię Iman i jestem muzułmanką również od 2 lat. Dziękuję bardzo za przedstawienie się. Witam i pomyślałam, że może na początek moglibyście przybliżyć trochę wszystkim wiarę muzułmańską, jakieś 5 filarów, ogólne zasady. Tak, islam oparty jest na 6 filarach wiary i 5 filarach islamu. 6 filarów wiary to są rzeczy, które muzułmanin bądź muzułmanka muszą wyznawać, żeby rzeczywiście móc nazywać się muzułmanami, wierzącymi. Pierwszym z tych filarów jest wiara w to, że nie ma Boga poza Bogiem jedynym, czyli czysty monoteizm. Drugi filar to jest wiara w aniołów, czyli stworzenia, które Bóg stworzył w sposób doskonały, bez wolnej woli. Następnym filarem jest wiara w księgi objawione i ostatnią z nich jest Koran w tej niezmienialnej formie. Następnym jest wiara w proroków i wysłanników Boga. Później jest wiara w dzień sądu ostatecznego i ostatnim filarem wiary jest wiara w przeznaczenie. A filary islamu to są rzeczy, które dobry muzułmanin, praktykujący muzułmanin musi robić. Pierwszym z nich jest szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary, które brzmi: zaświadczam, że nie ma Boga oprócz Allaha, czyli Boga jedynego, i że prorok Muhammad jest jego ostatnim wysłannikiem. Drugim filarem islamu jest modlitwa obowiązkowa 5 razy dziennie dla muzułmanina i dla muzułmanki, gdziekolwiek by nie byli, w jakimkolwiek miejscu na świecie. Trzecim filarem jest zakat, czyli obowiązkowy datek na rzecz potrzebujących. Czwartym jest post w miesiącu Ramadan i ostatnim, jeżeli jest taka możliwość finansowa albo zdrowotna, odbyć przynajmniej raz w życiu pielgrzymkę do Mekki. A jak w ogóle liczna jest społeczność muzułmańska w Krakowie? Tak naprawdę dokładnych danych nie mamy, natomiast z szacunków, jakie dostaliśmy gdzieś tam kiedyś od osób wokół Urzędu Miasta, mówią, że osoby przybywające w Krakowie, wyznające islam, szacują na około 4 do 6 tysięcy osób, z czym, że należy zaznaczyć, że większość z nich to są osoby, które przyjechały studiować, więc to nie są osoby, które na stałe, przynajmniej obecnie, planują życie w Polsce tak można powiedzieć, bezterminowo. A jak takie właśnie nowo przybyłe do Krakowa osoby mogą Was znaleźć? Najczęściej działamy trochę na zasadzie głuchego telefonu, czyli muzułmanin poznaje jakiegoś innego muzułmanina i tamten muzułmanin, który jest już jakiś czas w Krakowie, mówi, że mamy 2 centra i 2 meczety w Krakowie i daje namiary albo do mnie jako imama, dając numer telefonu, albo po prostu podaje adres, czy też nasz link do naszej strony internetowej albo Facebooka, albo dodają się nawzajem do grupek na WhatsAppie i tam się między sobą komunikują. Działamy w ten sposób, to może nie jest jakoś super profesjonalne, natomiast też chcemy ściągać przede wszystkim osoby, które rzeczywiście na tę chwilę obecną są bardzo związane również z islamem, bo takie osoby rzeczywiście w dalszej mierze mogą przekonywać również osoby, które wyznają islam, ale nie praktykują go na co dzień w jakiś sposób szczególny. I te osoby są, można powiedzieć, naszymi takimi wolontariuszami w mieście. Jeżeli te osoby zobaczą, że atmosfera w naszych centrach jest w porządku, że jesteśmy otwarci na nich, że dajemy im miejsce do modlitwy, mamy miejsce tutaj, nawet taki kącik, w którym są jedzenie czy takie produkty pierwszej potrzeby, które można wziąć za darmo, w ten sposób pokazujemy, że każdy muzułmanin i muzułmanka, a jak również osoby, które są islamem zainteresowane, a nie wyznają tej religii, są u nas mile widziane. Natomiast działamy sobie krok po kroku, nie wychodzimy jak w niektórych krajach na ulicę krzycząc, że tutaj mamy centra. Liczymy na to, że ludzie, którym rzeczywiście zależy na tym, żeby gdzieś zachować tę swoją tożsamość i praktykę religijną, że one same również wykonają jakąś pracę, żeby nas znaleźć, a jeżeli to zrobią, to droga do tego jest łatwa.
A właśnie tak mnie zainteresowało, jak powiedziałeś wcześniej o tych zajęciach dla dzieci i że są 2 meczety, to jak w zasadzie wygląda tutaj Wasza działalność w Krakowie i jakie aktywności prowadzicie? Można powiedzieć, że jestem tutaj tak naprawdę zielony, bo w Krakowie jestem od ponad roku już w tym momencie. Zostałem delegowany z Lublina, gdzie tam również działałem. Działamy tutaj z Centrum Wielokulturowym, również z miastem na rzecz wzajemnego poznania, poznania się nawzajem, swoich tradycji, swoich przekonań i budowania pewnych mostów i porozumień, szacunku międzyludzkiego, bo summa summarum wszyscy jesteśmy ludźmi, ale również działamy na takiej, powiedzmy, naszym takim najważniejszym działaniem jest działanie takie wewnętrzne między nami. Oczywiście najważniejszym dniem dla nas jest piątek, mamy kazania piątkowe w obu meczetach, ja daję kazania tutaj przy ulicy Groszkowej, bracia na Sobieskiego również, z tego co wiem, te kazania dają. Prowadzimy w każdą niedzielę lekcje dla kobiet i w każdą sobotę, oczywiście jak trwa rok szkolny, prowadzimy lekcje dla dzieci muzułmańskich. Oceny, które dzieci uzyskują na naszych lekcjach, są potem przepisywane na świadectwa szkolne, te oficjalne w ich szkołach, bo jesteśmy zapisani pod jedną szkołę. Może nie będę wspominał jej numeru, bo może sobie tego nie życzę, nie pytałem ich o to. Natomiast staramy się właśnie wprowadzić tę integrację między naszą młodzieżą i młodzieżą tutaj znajdującą się w Polsce, żeby te nasze dzieci, które często na przykład by chciały mieć ocenę z religii, bo to ona podnosi tam średnią ocenę na świadectwie, żeby też to miały i żeby dzieci, które chodzą, uczęszczają z nimi do klasy, widzieli, że te dzieci też jakąś religię wyznają, one mają też ocenę z religii, że nie są to tutaj też totalni outsiderzy. Rozumiem. A jaka jest różnica w kultywowaniu wiary w Polsce w porównaniu do krajów muzułmańskich, z których pochodzą wierni, którzy tutaj też są w meczecie? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice? Tak naprawdę sam w sobie islam, on jest tym samym, albo inaczej, powinien być tym samym u każdego muzułmanina i u każdej muzułmanki, gdziekolwiek by się nie znajdowali na świecie, bo islam jest jeden. Nie ma islamu lewicowego, prawicowego. To jest religia środka z jednym przesłaniem, z tymi samymi wysłannikami, z tą samą księgą, więc ona powinna być wyznawana w pewnych oczywiście ramach, ale w bardzo podobny sposób wszędzie. Natomiast oczywiście religia, a ludzie ludźmi. Kultura ma niestety, mówię to niestety, ponieważ uważam ja jako imam, ale przede wszystkim jako muzułmanin, islam jako religię pełną, idealną, że nie potrzebuje żadnych naleściałości kulturowych do tego, żeby dodawać jakiejś praktyki w tej religii. Więc to są dla nas pewnego rodzaju wyzwania, ponieważ mamy w Krakowie ogrom różnych mniejszości z różnych krajów. Arabów, ludzi z Pakistanu, z Indii, z Kaukazu, ze wszystkich stron na świecie i oczywiście również osoby, które nawróciły się na islam, tak jak tutaj nasze siostry, prawda? Więc to są ludzie z zupełnie różnymi światopoglądami, z doświadczeniami i z różnych kultur, prawda? Natomiast to, czym rzeczywiście siłą rzeczy będzie się różnić nasza praktyka religijna tutaj w Polsce, a jak wygląda w krajach, można powiedzieć, takich z większością muzułmańską, to to, że islam daje nam pewnego rodzaju ulgi w takim miejscu, na przykład jak Polska. W normalnych warunkach każdy mężczyzna muzułmanin powinien pomodlić się każdą modlitwę w meczecie. Czy to by była modlitwa o poranku, czy o brzasku w zasadzie, czy w środku w nocy, prawda? Natomiast z racji tego, że żyjemy w państwie, gdzie meczetów jest mało, gdzie nasza społeczność jest mniejsza, można bez żadnego problemu modlić się u siebie w domach. Oczywiście nasza społeczność stara się, zwłaszcza mężczyźni, uczęszczać na tę najważniejszą modlitwę, jaką jest modlitwa piątkowa i starają się być w każdy piątek w jednym z naszych 2 centrów. A poza tym muzułmanin i muzułmanka nie różni się niczym od normalnego, w cudzysłowie, człowieka, ponieważ nasz post, tak jak pościmy tutaj, prawda, w miesiącu Ramadan, który jest dla nas obowiązkowym czasem na poszczenie, nie wywieramy presji na naszych kolegach czy koleżankach z pracy, że wy również musicie z nami pościć, albo nie możecie przy nas jeść, ponieważ nie tym jest islam. Więc
to nie utrudnia nam wyznawania naszej religii. Oczywiście są jakieś, powiedzmy, przykre doświadczenia, które najczęściej mają kobiety, ze względu na to, że na przykład nie mogą znaleźć pracy albo doznają jakichś, powiedzmy, przykrych sytuacji w pracy ze względu na ubiór muzułmański. Takie rzeczy się w Polsce zdarzają. Oczywiście im bardziej na zachód, tym sytuacja jest lepsza, im bardziej na wschód, tym sytuacja jest raczej cięższa dla kobiet. Natomiast poza tym nasza religia jest dopasowana do wszystkich miejsc i możemy ją spokojnie wyznawać. A właśnie tak jeszcze chciałam zahaczyć o temat na przykład postu. Właśnie na co zwracać uwagę, żeby, no tak powiem może kolokwialnie, nie popełnić żadnej gafy, nikogo nie urazić, na przykład kiedy jest post, bo wyobrażam sobie, że ludzie na przykład mogą mieć jakieś pytania albo na przykład nie wiedzą, jak podejść do tematu, a są zainteresowani i jeśli mogę takie pytanie zadać, to... Oczywiście. Ja też uważam, że nie ma głupich pytań, jeżeli pytanie nie zawiera jakiegoś ataku w sobie, prawda? Czyli na przykład jak ja się nieraz spotykam z takim pytaniem, o, musicie pościć, ale ten post jest nieludzki. No to pytanie jest nacechowane w pewien sposób pejoratywnie, prawda? Natomiast jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, dlaczego pościcie? Czy jest to zdrowe? Jaki to ma cel? To te pytania wcale nie muszą być złośliwe i one nie powinny nikogo urazić. Te pytania są czysto z ciekawości. Ludzie dziwią się rzeczywiście, że mężczyźni i kobiety nie poszczą, nie jedzą i nie piją od wschodu słońca do zachodu słońca, a jak Ramadan wypada w lato, to nieraz jest 16 godzin, prawda? Więc to jest duży, taki długi okres czasu. To, co mogłoby urazić, jakby na przykład ktoś mówił, no nie wiem, nie bądź frajerem, zjedz z nami, albo nie bądź głupi, nie bądź zacofany, prawda? Takie rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś pyta z ciekawości, to obowiązkiem muzułmanina w tym wypadku jest udzielić mu tej odpowiedzi, a nie obrażać się i szukać jakiegoś drugiego dna albo złych intencji w swoim rozmówcy. Zwłaszcza, że islam uczy, żeby muzułmanin i muzułmanka, rozmawiając z innym człowiekiem, zawsze szukali dobra w tym człowieku. I jeden z uczonych kiedyś powiedział, że nawet jakbym moje serce odczuwało, że na 99% ta osoba, mój rozmówca, chce mnie urazić, to moim obowiązkiem jako muzułmanina jest wziąć ten 1% i wziąć, że on może źle ubrał pytanie w słowa, prawda? My w ten sposób powinniśmy reagować, a nie obrażać się o każde słówko. Rozumiem. A co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Waszej tradycji, żeby właśnie okazać szacunek w takich zwykłych, codziennych kontaktach? Tak naprawdę to, co dla nas, ja mówię ze swojej perspektywy, może tutaj nasze siostry powiedzą potem coś więcej. Najbardziej to, co mnie dotyka, to jest jak ktoś traktuje mnie, jakbym był inny. Ja bym właśnie chciał się czuć tutaj tak samo, prawda? Że ktoś powie mi cześć, a nie, że ktoś mnie unika, bo nie wie, jak się do mnie zwrócić. To, co my chcemy, to przestrzegania naszych praw jako obywateli Polski, prawda? Albo jako mieszkańców Polski, czyli chcemy mieć miejsca do modlitwy i dzięki Bogu mamy. Nie chcemy, żeby ktoś te miejsca dewastował, atakował i tak dalej, i tak dalej. Chcemy być szanowani, nie chcemy, żeby nasza religia była utożsamiana ze złem, które czynią muzułmanie, ponieważ uważamy, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Kiedy wyznawca innej religii albo ateista robi jakieś złe czyny, bo jest też również człowiekiem, nigdy nie spotyka się to albo nie zrzuca się ciężaru tego czynu, tego złego czynu na ich religię, albo ich światopogląd, albo ich kulturę, a z islamem jest odwrotnie. Cokolwiek złego by nie zrobił muzułmanin albo muzułmanka, zawsze obarczany jest islam. I to jest coś, co nam najbardziej przeszkadza. Natomiast w innych rzeczach jesteśmy zupełnie normalnymi ludźmi. I jeżeli ktoś nie chce nas urazić, zawsze może nas zapytać, w jaki sposób byśmy chcieli być traktowani, albo w jaki sposób do nas podejść, w jaki sposób z nami rozmawiać. I każdy normalny człowiek powinien powiedzieć, że oczekuje od Pana albo od Pani tego, tego, tego i tego. I mi się wydaje, że dialog by tutaj wiele rozwiązał. Rozumiem. A czym jest dla Was wielokulturowy Kraków? To ja może tutaj powiem króciutko, a potem już oddam głos siostrom. Wielokulturowy Kraków dla mnie jako nie Krakusa, tylko lubelaka, już jest na pierwszy rzut oka jest czymś bardzo, bardzo ciekawym. On daje mnóstwo możliwości i daje również dużo wyzwań. Ja pochodzę z Lublina, mojego ukochanego miasta, które raczej wielokulturowe nie jest. Jak przyjechaliśmy tutaj z żoną,
to zobaczyliśmy, że rzeczywiście spotyka się tutaj wiele kultur, wiele języków, wiele narodowości i to daje nam możliwości do rozmowy, dialogu, poznania się nawzajem i budowania na tych naszych różnych dobrych doświadczeniach czegoś wspaniałego i trzeba unikać tego, żeby te kultury, które się gdzieś tam zawsze będą spotykać, żeby one nie budowały między sobą żadnych murów. I to jest coś, nad czym my tutaj wszyscy, mi się wydaje, pracujemy w Krakowie. Dziękuję. A czym dla Was jest wielokulturowy Kraków? Jeśli chodzi o mnie, ja pochodzę generalnie z Katowic. Zawsze bardzo ciągnęło mnie do Krakowa, głównie przez to, jaka jest tutaj różnica ludzi. Mam taką przyjemność, że mieszkam prawie w centrum miasta. Jestem otoczona też paroma akademikami. I jest to dla mnie duża przyjemność widzieć, ile ludzi z totalnie różnych części świata się tutaj spotyka. Tak samo dość ciekawym doświadczeniem jest, wiadomo, wymiana językowa. Muszę przyznać, że stwarza to tutaj bardzo pozytywną atmosferę i też pomaga nam uczyć się siebie i pomaga nam to właśnie budować jakieś wspólne relacje. Także zgadzam się zdecydowanie z bratem Adamem. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, moje w zasadzie takie najbardziej wielokulturowe spotkanie to jest środowisko pracy i bardziej niż firma, w której pracuję, to firmy, z którymi współpracuję, więc generalnie to z kim na co dzień się spotykam w różny sposób, w jaki sposób się komunikujemy i najczęściej jest to pozytywne. Ja zresztą zostałam, tak jak wspomniałam, muzułmanką 2 lata temu i było to w momencie, kiedy już tak naprawdę od kilku lat pracowałam w mojej obecnej firmie. Tutaj zaczynało się wiele pytań właśnie z tym związanych. Między innymi głównym pytaniem chodziło właśnie o post w Ramadanie, więc jakby spotykałam się bardziej z zainteresowaniem niż z hejtem, z czego bardzo się cieszyłam, bo to było takie podbudowujące, że nie było takiego negatywnego wydźwięku z żadnej strony w zasadzie, odkąd mam przyjemność być i jestem dumna z tego, że jestem muzułmanką. Więc dla mnie wielokulturowy Kraków to jest właśnie otwartość na pewno, ponieważ ja się spotkałam z ogromną otwartością, z ogromnym zainteresowaniem i takim ciepłym przyjęciem mimo wszystko, mimo jakichś tam lęków wewnętrznych z wiadomych powodów. A czy miałybyście ochotę opowiedzieć, jaka była albo jaka jest Wasza droga przyjęcia wiary muzułmańskiej? To dość ciężkie pytanie i też długa historia. Postaram się to skrócić tylko tak, jak mogę. Droga ta była dość ciężka, bardzo też długa, bo zaczęłam się interesować islamem, kiedy miałam około 14 lat. Obecnie mam 21, więc można sobie też zobaczyć ten przestrzał czasu. Zaczęłam czytać bardzo dużo książek, które były głównie nastawione bardzo negatywnie do islamu. Ale zdecydowanie coś nie pasowało mi w tych książkach, po prostu nie miało to sensu. Więc wtedy sięgnęłam do źródła, zaczęłam czytać Koran. Poznałam w międzyczasie bardzo dużo ludzi z Bliskiego Wschodu, właśnie o tym samym wyznaniu. Pomogło mi to zrozumieć rzeczywiście, jak wygląda ta religia. I w wieku, pamiętam, wkraczałam w wiek 18 lat, kiedy dzięki pomocy mojego przyjaciela udało mi się podjąć tą oficjalną decyzję, pójść do meczetu i zostać muzułmanką. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, moje pierwsze w ogóle jakiekolwiek zetknięcie z islamem, to były wakacje w Turcji w wieku 15 lat. To był pierwszy czas. Akurat tak się trafiło, że trafiliśmy na ostatnie dni Ramadanu i jakby w tamtym czasie nie było to na tyle jakby dla nas ważne, żeby jakby zaznajomić się z tym, co ewentualnie w danym kraju obowiązuje, jeżeli chodzi właśnie o jakieś zasady, o religię, o to, co w danym momencie się dzieje, jakie tam panują wydarzenia. No, dla mnie jako nastolatki nie było to w tamtym momencie istotne. Pojechaliśmy i
Najwspanialszym pierwszym doświadczeniem wtedy to było usłyszenie azanu, czyli nawoływania do modlitwy. W tym momencie po prostu stanęliśmy, jak wyszliśmy z lotniska, stanęliśmy osłupieni i tacy oczarowani jakby pięknem i takim, to było takie hipnotyzujące wręcz dla nas. No i właśnie kiedy dojechaliśmy do hotelu, spotkaliśmy rodzinę, gdzie żona była Polką, ona była ateistką, mąż był muzułmaninem, natomiast oni jakby stricte nie podążali za wiarą islamu. Natomiast bardzo dużo nam o tym opowiadali, ponieważ oni na co dzień mieszkają w Berlinie. W związku z tym zdecydowaliśmy się, ponieważ ten znajomy zaproponował nam, że pokaże nam meczet, jak on wygląda w środku, opowie nam trochę o nim. Wybraliśmy się właśnie na taką pierwszą wycieczkę. Tam też poznałam wielu Turków, wiele Turczynek, z którymi później utrzymywał się kontakt po powrocie do Polski. No i właśnie między innymi to, jakieś takie podsyłanie jakichś interesujących faktów, które mnie de facto faktycznie interesowały, ponieważ o nie prosiłam, doprowadziło do tego, że w wieku 29 lat, ponownie jakby mając kontakt również z innymi muzułmanami, między innymi z moim partnerem, doprowadziło właśnie do tego, że jakby jego to, w jaki sposób on tłumaczył to, jakie to było po prostu dla mnie logiczne, bo faktycznie islam jest logiczny. Jeżeli się, że tak powiem, w to zagłębi, to widać po prostu, jak oczywiste pewne rzeczy nagle się stają, jeżeli ich się dotychczas nie rozumiało. Więc to przede wszystkim to była moja droga i to jest to, co przybliżyło mnie do islamu i co zadecydowało, co spowodowało, że zadecydowałam o przejściu na islam. Bardzo dziękuję, że chciałyście się podzielić swoimi historiami. I jeszcze chciałam się zapytać, jakie są Wasze marzenia na przyszłość? Jakie inicjatywy może tutaj w Krakowie moglibyśmy na przykład wspólnie z Centrum Wielokulturowym podjąć, albo jakie aktywności tak w przyszłości? Na pewno bardzo mi zależy tutaj jako takiemu powiedzmy świeżemu imamowi, żeby ludzi, muzułmanów, którzy przyjeżdżają do Polski i wiążą plany, czy to związane z pracą, czy z życiem w Polsce, żeby ułatwić im naukę języka, żeby oni zrozumieli, jak ważnym jest posługiwać się językiem państwa, w którym się znajdują i w którym zamieszkują. I nie szli na łatwiznę, ponieważ w Krakowie można się dogadać praktycznie w każdym miejscu w języku angielskim, tak. prawda? Żeby nie szli na łatwiznę w tym akurat z tą rzeczą, ponieważ nie wiadomo, co im życie napisze. Dzisiaj może być Kraków, to może być Poznań, potem może być Białystok na przykład, prawda? To jest jedna rzecz. A druga, żeby rzeczywiście dać nam takie pole do popisu, jeżeli chodzi o dialog. Żebyśmy mogli rozmawiać ze wszystkimi i nie tylko w takiej bezpiecznej strefie, jak ja to nazywam, czyli z ludźmi, którzy są do nas nastawieni przychylnie, tylko również z ludźmi, którzy w pewien sposób się obawiają nowego, obawiają się islamu, słyszą o islamie, tak jak tutaj właśnie na przykład siostra Nur mówiła, albo czytali jakieś złe książki, złe artykuły, straszne rzeczy o islamie, żeby mogli poznać nas, bo najczęściej to wygląda tak, że muzułmanów znają tylko z jakichś czarnych opowieści albo z filmów, że mogli z nami porozmawiać, poznać nas, zobaczyć, że jesteśmy ludźmi, którzy też mają jakieś swoje hobby, też mamy jakieś swoje marzenia, prawda? I żebyśmy mogli pokazać im, że nasza religia nie przyszła tutaj zniszczyć całej cywilizacji, tylko że jest naszym sposobem na życie, który nigdy, przenigdy nie powinien wpływać w sposób negatywny na życie innych innowierców albo osób, które w ogóle żadnej religii nie wyznają. To jest takie moje marzenie. A prywatnie uważam, że świetną inicjatywą by było właśnie organizowanie spotkań, gdzie ludzie mogą nas po prostu poznać, bo nie ukrywajmy, ludzie patrzą na muzułmanów głównie przez stereotypy. Wydaje mi się, że największym problemem są tutaj media, zdecydowanie, bo ludzie sugerują się tym, co słyszą.
A więc bardzo fajną inicjatywą naprawdę byłoby to, gdyby mogli zobaczyć, że jesteśmy też normalnymi ludźmi, nie jesteśmy kosmitami, bez planów, bez marzeń, bez ambicji i naprawdę nie przyjechaliśmy tutaj tworzyć problemów, tym bardziej, że część z nas tutaj po prostu mieszka i naprawdę chce prowadzić zwykłe, normalne życie, a to, jaką religię wyznajemy, powinno być czymś totalnie normalnym. Tak, i właśnie w nawiązaniu do tego będziemy też starali się wychodzić naprzeciw takiemu zrozumieniu i planujemy właśnie w sierpniu, wrześniu zacząć udostępniać materiały właśnie takie informacyjne w języku polskim, ponieważ teraz głównie oczywiście ze względu na największą dostępność językową takie materiały są dostępne w języku angielskim, natomiast ponieważ internet jest tak naprawdę takim najprostszym, najszybszym i najbardziej bezpośrednim medium do przekazywania różnych informacji, będziemy na pewno chcieli w pozytywny sposób przedstawiać po prostu to, jak faktycznie islam wygląda, to jak my wyglądamy, to jak wygląda nasze życie, jak chcemy być właśnie postrzegani, więc takie materiały również będziemy przygotowywać i będziemy zachęcać również do śledzenia. Super, na pewno będziemy śledzić. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo. Czy to tutaj na Groszkowej 3A, czy w Centrum Wielokulturowym w Krakowie i będziemy wspólnie działać na rzecz wielokulturowego Krakowa. My również bardzo dziękujemy za tę możliwość wypowiedzenia się, otworzenia serca na nas i dania nam szansy też pokazania naszej perspektywy i sposobu widzenia na przyszłość wielokulturowego Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.